Daszbur, koledzy i koleżanki. Przyjechaliśmy dzisiaj za dzikiem. Mamy wypisany odstrzał sanitarny. Także dzisiaj Hanel Jager 10, 857 JS, Pardzik 008, do tego X-Hawk. Z tego będziecie dzisiaj oglądać ujęcia, mam nadzieję. A do ręki mamy, Patryk będzie dzisiaj moim operatorem termo Infireya V3. I wydech mamy założony hashtag od Łuszczka. Dużo chyba nie muszę mówić. Firma każdemu znana, polska produkcja. Ja jestem bardzo zadowolony, bo mi się tak mięciutko strzela, odkąd to mam. Polecam szczególnie tym myśliwym, którzy się boją tego kopnięcia, bo znamy takich. No bo wiadomo, dla zdrowia też redukuje to dźwięk, tam chyba minus 35 dB, ale też łagodzi ten huk no. przede wszystkim. No. Ale odczucia ze strzelania są całkiem inne z tłumikiem OBS. Tak. Dobra, słuchajcie, jeszcze nie wysiedliśmy dobrze z auta. Nie mieliśmy ani broń załadowanej, ani nic. Rozejrzeliśmy się, a wzdłuż linii lasu taki fajny pojedynek zasuwał. Dość spory. No, ale odległość, na którą go widzieliśmy, to naprawdę był dość duży. No, ale no, widzieliśmy go kilka sekund, może z 10 i mówię do Patryka, patrz, jaki odyniec biegnie, odyniec. Ta, w dupie chyba. Na początku nie Serio, wierzyłem, patrz. ale faktycznie był. Zbyt pięknie by było, jakbyśmy jeszcze dopiero przyjechali i jakiegoś odyńca strzelili. No ale wszedł w trzciny i już nie wyszedł, więc na spokojnie się przygotowaliśmy i nagrywamy dla Was wstęp. Idziemy sobie wzdłuż linii dębów łączką, albo coś nam wyjdzie na tą łączkę, albo może na tych dębach coś spotkamy. Bardzo powolnym marszem zobaczymy, co dzisiejsza noc przyniesie. Delikatna mrzawka, więc taka fajna, dzicza pogoda. No. Chociaż one na kukurydzy już nie siedzą, to też warto powiedzieć, bo zaczęli nam tu kosić wszystko. Kombajny pracują, teraz zaczęło padać, ale cały dzień było słonecznie, było fajnie i przedwczoraj też było, wczoraj było ładnie, przedwczoraj też chyba, Też nie? była fajna pogoda. No. I dzisiaj, więc rolnicy rzucili się na kukurydzę, bo tak już dosyć jest przeciągnięta. Większość pól jest tutaj już u nas praktycznie skoszona. Jakieś tam pojedyncze kawałki zostały, ale te największe areały są już wykoszone. Także dlatego... No bo przynajmniej poprzecinane są dość mocno Tak. takimi pasami, więc te dziki też już tam wyszły z tej kukurydzy. Ja myślę, że dzisiaj dokończyli już robotę. Nie byliśmy się przejechać na kukurydzę. No. Pojedziemy później zobaczyć. Pojedziemy. Jak tu nic nie będzie, to pojedziemy. Dlatego spodziewamy się ich właśnie na dębach. Bo one, jeśli są wypłoszone, mogą spróbować sobie trochę... Ja się rozejrzę, bo może coś już tutaj jest, bo ta łąka, na której stoimy, jest dość spora. No dobra, słuchajcie, nie przedłużamy. Widzimy się później. Może przy dziku, może nie. Może nie, zobaczymy. Chyba nie będzie. Słuchajcie. Nie. Dobra. Powagi, bo ciął nam jest do śmiechu.
Słuchajcie, widzieliśmy dziki. One były na takim prześwicie między ostatnim gospodarstwem a kępą drzew. I była sarenka sobie wskoczyła w te drzewa, a one po prostu za nią świńskim truchtem zeszły. Stwierdziliśmy, że poczekamy, może wyjdą na tą łąkę trochę bliżej nas. No i rzeczywiście po jakichś 5 minutach postaliśmy sobie i wyszły. Mieliśmy je na jakieś 130-140 metrów, w miarę równe dziki, nie? 130-140 metrów, ale przekombinowałem. Chciałem Jak podejść, zwykle. jak zwykle, no. Chciałem podejść bliżej, też trochę zmienić kąt, żeby było tu i bezpieczniejszy ten strzał. Ale by było to gospodarstwo, można było już strzelać, tak trochę To się było w miarę tłumaczę, bezpiecznie, ale ale chciałem jeszcze... przekombinowałeś po prostu. Tak, no, ale już się rozkładaliśmy do strzału i kocur w tym gospodarstwie tak zaczął się drzeć. Coś go złapało chyba i Jakby go coś chwyciło, no. I uciekły, tak. poszło Zeszły. sobie. Zeszły i widzieliśmy, że wchodzą na wprost. Nie idą wzdłuż, tylko na wprost wchodzą w te gęste drzewa, a za nimi jest łączka. Więc nie przyciągamy. Tam jest taka dróżka, musimy się cofnąć i wejdziemy sobie tą dróżką i wyjdziemy na tą łąkę, zobaczymy, może je spotkamy. Oby. Dobra, nie przedłużamy, bo one nie będą czekać wiecznie. Nie pomyliliśmy się. Na dużej łące po drugiej stronie lasku, poza jeleniami, pojawiły się też dziki, które chwilę wcześniej nam uciekły. Niestety Patryk, widząc kabany, zamiast włączyć nagrywanie w termowizorze, to je wyłączył. A ja zapomniałem uruchomić nagrywanie w noktowizji. W takim momencie emocje robią swoje. Czasem po prostu o tym zapominam. Szybko ustawiam broń na pastorale, włączam celownik, odbezpieczam broń i skupiam się, żeby oddać czysty strzał. Mam nadzieję, że z czasem ten nawyk włączania nagrywania też wejdzie mi w krew. No cóż, na szczęście Patryk zarejestrował drugi strzał, który zobaczycie jeszcze w tym odcinku. No i co? Widzieliście, co się działo? Tak jak myśleliśmy, Dziki poszły wzdłuż, wyszły i stały sobie, jeden pod dębem drapał się po tyłku, a drugi a drugi wyszedł na łąkę. tak, wyszedł na łąkę i prosto na nas. Dosyć blisko było, już nie pamiętam ile tam Dalmierz pokazywał. Ale nie było Około więcej jak 50 metrów, nie? dokładnie. No. Dostał kulę. Wydaje mi się, że strzelałem na łopatkę. Tak dostał, no ja patrzałem, tak dostał łopatkę, poszedł nam w takie krzaki i leży. Leży? Widziałeś Leży, termo? w termowice, że leży. Okej. Obserwowałem, to leży. No to Mamy za sobą psa młodego, młodego, już ma prawie rok. puścimy, nie? Puścimy, niech sobie poszczeka, zobaczymy co pokaże. No. Także Wydaje mi się, że to były spory. był raczej większy. No, młody by się chyba tak po dupie nie drapał. Raczej tak. nie byłby aż taki, to drzewo też jest dość spore. Także. No. Dobra, idziemy po psa i puścimy, zobaczymy, niech sobie poszczeka trochę. No. Zobaczymy co pokaże. To jest. Tu leży jeden, tam leży drugi. Leży na bok. Kafelki ładne? Co? Kafelki ładne? Fajna, spóźniona komora. Idealny strzał. No. Chyba nie puścimy tu psa. No, pokaleczy się. No. No i słuchajcie, jesteśmy, widzieliście strzał do jednego, a tutaj leżą dwa dziki, tak? Podeszliśmy sobie z termo zobaczyć, a tutaj dzik stoi, wiemy co jest, ale patrzymy, obok leży ten, więc szybka akcja, po prostu ten drugi się wrócił i przy nim stanął. Nawet nie zdążyłem włączyć nagrywania, szybki strzał na łeb, więc położyły się dwa obok siebie. Parka, ostatni kęs jeszcze. Lożka taka z 50-55 kg, tak 60. No i tutaj groźny pan. Idealny strzał.
Dajemy jeszcze ostatni kęs, honory się należą. Ach, widzicie, się trochę motam, ale ta broń mi leci. Już zładowana, ale... I oczywiście, że za duży ten złom. Jeden i drugi złom dla mnie. No, świetnie, dublet. Dawno mi się już nie zdarzył. Także jestem bardzo zadowolony. Nie puszczaliśmy pieska, bo jest tutaj takie wysypisko, żeby się po prostu pokaleczył. Także polowanie jak najbardziej udane. Jak Wam się podobało, zapraszam do łapkowania, do podbijania. Możecie zostawić komentarz. Coś jeszcze, Patryk? Chciałbyś dodać? Teraz już chyba czekamy tylko na zwierówki. No. Czekamy. Materiału ze zwierówek też troszeczkę będzie ciekawego. Z dwóch stron myślę. No bo i Patryk, i ja podkładamy też pieski na polowaniach. Także jak nie z linii, to może coś z miotu zobaczycie. No, z miotu zupełnie inna perspektywa. Nawet no na linii wiadomo, trzeba mieć troszeczkę szczęścia, żeby coś zobaczyć. A w miocie zawsze praktycznie jakiegoś zwierzę widzisz, a jak nie widzisz, to przynajmniej wiesz, co się dzieje na tym polowaniu. Ale wracając do tematu, mamy teraz troszeczkę roboty. Zaraz chwytamy za nóż. Jeszcze paseczki pozapinamy. Porobimy zdjęcia. Oczywiście no i będziemy musieli ciągnąć, bo weszły tutaj w te drzewa, co tam było strzelane, widzieliście to, co tarły się tyłkiem, weszły w głąb i tutaj naprawdę no, ludzie są beznadziejni. Jest tutaj takie składowisko odpadów, że to się w głowie nie mieści. Szukaliśmy, nie wiem, z 10 minut miejsca, żeby je położyć, żeby to w miarę jakoś wyglądało, żeby w scenerii nie było śmieci. No, jest jak jest, no także trochę to boli, szczególnie nas myśliwych, jak chodzimy po tym terenie i widzimy coś takiego. Ostatnio też bardzo przykry widok widziałem, ktoś wywalił, nie wiem, busa albo dwa śmieci tam, gdzie zawsze introdukujemy bażanty. No naprawdę jakbym takiego spotkał, to bym mu to kazał wszystko zbierać na miejscu, bo dla mnie to jest nie do pomyślenia w tych czasach. Wystarczy teraz tak naprawdę odbierają to wszystko spod domu. Nawet jak ktoś mieszka w mieście, to za darmo dostajesz big baga, chyba jednego na rok, przynajmniej u nas tak jest. Możesz sobie wywalić co tam tylko chcesz, remont, nie remont, gruz i wszystko zabierają, więc wywożenie do lasu to no ja tego nie rozumiem. Jak ktoś wie, czemu tak ludzie robią, to mogą mnie uświadomić, bo dla mnie to jest jakaś abstrakcja. Trochę odbiegłem od tematu. Polowanie udane. Zapraszam do poprzednich odcinków albo następnych. Dziękuję Wam za wszelką aktywność i za to, że pomagacie mi tak super w takim szybkim tempie rozwijać ten kanał. Dashbur. Albo